Pan wie, co to jest? To jest magazynek. Czy mam do niego dokręcić resztę? Dosunąć resztę. Jezu. Domyślacie się, o co chodzi? No to zaraz zobaczycie. Różowy magazynek, strzelnica Poligon w Zapadach. Bo dawno tu nie byliśmy, pas mi się rozpiął, ale to nieważne, zaraz go zapnę. Różowy magazyn. Bo ci spodnie spadną. Nie, ten wewnętrzny mam zapięty. Różowy magazynek. Mieliśmy do tego dokręcić resztę. Słuchajcie, piekło zamarzło. Świat się kończy. Można umierać. Widziałem już wszystko. Otóż mamy tutaj karabin MU-15, karabinek, czyli ten polski składak AR za 4000, oferujący jakość 8000. Wiem, że tak nie powiedziałeś, drogi Marcinie. Tu jest logo. Możesz je pokazać? No to już wiecie. To jest karabin Marcina z kanału Tybę, z którym niedawno zrobiliśmy film o kamizelce. Karabinek mający 6000 nalotu, to jest polski AR, znaczy polski o tyle, że jest w Polsce złożony, ale to jest na częściach podobno w 100% amerykańskich. Przemalowany na różowo, bo Marcin ma taki przelot, że chciał mieć karabin różowy. On ma, tak jak mówię, 6000 mniej więcej nalotu. I piekło zamarzło, bo po pierwsze jest to karabinek od Tybę. Po drugie, gwizdek jest chiński. To wszystko tu jest chińskie. Rękojeść przeładowania jest chińska. Celownik to nie jest kolimator, to nie jest holograf, to jest HUD. Tybę robił o nim film, też jest chiński. Kolba ma napisane Magpul Industries, więc może to być faktycznie Magpul. Chwyt też jest Magpul. Ale generalnie jest tu parę chińskich rzeczy. I dziś będziemy sprawdzać, jak ten karabinek po 6000 strzela i czy te chińskie rzeczy nie wybuchną. A jak on wygląda po 6000, to pokażę Wam zaraz na deskach. I oto przed Wami w całej swojej różowej okazałości leży karabinek MU-15, czyli słynny AR za 4000, a dokładniej za 3990 zł, bo tyle kosztował ten karabinek w pierwszych wypustach. To jest karabinek składany przez magazyn uzbrojenia. Problemem z nim jest dostępność, dlatego że on pokazał się jakoś z rok temu po raz pierwszy. Seria była chyba 100 sztuk, one się rozeszły w ciągu 1,5 dnia. Później była większa seria jakoś z 2 miesiące temu. Tam już było chyba ze 200 tych karabinków, czy trochę więcej, i rozeszły się w 2 dni, więc generalnie karabinek, który jest trudno dostępny, ale dlatego, że kosztuje 4000 i jest chyba w tej chwili najtańszym AR-em z samonośną lufą i samonośnym łożem, bo nie mówię o chińskim CQA, który też jest AR-em, gazowym oczywiście, ale ma klasyczny żagielek i nie ma samonośnej lufy, a łoże ma po prostu osadzone na lufie. Karabinki są składane w Polsce przez magazyn uzbrojenia. Magazyn uzbrojenia oczywiście nie jest w sensie takim, znaczy jest w sensie formalnym wytwórcą tych karabinków, ale w sensie technicznym oni je po prostu montują. Ta seria jest jeszcze zrobiona na komorach spustowych Andersona. Później chyba były troszeczkę inne, ale wszystkie elementy są kupowane według deklaracji producenta po prostu i ściągane z USA. Kaliber tego karabinka to jest 223 5,56, przynajmniej tak deklaruje producent. Aha, jeszcze mała uwaga, one oczywiście fabrycznie są wszystkie czarne. To, że ten jest różowy, to jest fanaberia kolesia z tego kanału. Lufa 16 cali,
ze stali 4150, azotowana, skok gwintu 1,8, czyli całkiem spoko. Komora spustowa i komora zamkowa są wykonane z kutego aluminium 70-75T6 i fabrycznie pod tym różykiem są wykończone metodą anodowania twardego typu trzeciego i są, jak mówiłem wcześniej, po prostu czarne. To długie łoże, które dochodzi prawie do samego końca lufy, ale jest na tyle krótkie, że tu można, zmieniając urządzenie wylotowe, nakręcić jeszcze moderator. To jest aluminium 60-61T6 i również jest anodowane na twardo anodyzacją typu trzeciego. Ma długość w sumie całe łoże ma długość 15 cali. Na łożu znajduje się górna szyna Miles TD1913 i znajduje się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 aż slotów M-LOK, czyli na skośnych powierzchniach bocznych, na bocznej i na dolnej, więc możecie tu przymontować, domontować tyle sprzętu, ile tylko będzie Wam potrzebne. Niskoprofilowy brok gazowy, długość systemu gazowego to jest Carbine i później Wam rozłożę go, będzie krótko, bo nie będę się tam, to jest zwykły AR, tak, ale zespół ruchomy to jest tak, suwadło jest ze stali 8620, a zamek bardzo popularna star Carpenter 158, bardzo popularna w sensie stosowania na zamki. W oryginale tłumik płomienia A2, tu jest założony taki trójszczelinowy chiński, na szczęście nie wybuchł. Spust typowy mil-spec, tak? Producent mówi tylko, wytwórca mówi, że jest dodatkowo przepolerowany, więc chodzi trochę lepiej. W standardzie macie chwyt pistoletowy i kolbę Magpul Moe oraz kabłąk spustowy również Magpul Moe. Karabinek fabrycznie ma też jednostronną rękojeść przeładowania i nie ma żadnych przyrządów celowniczych dostarczanych w zestawie. I to tyle ogólnych informacji o karabinku MU15. A teraz na szybciutko go rozłożę i po prostu rzucimy do środka, jak on wygląda po ponad 6000 strzałów, bo tyle deklaruje Marcin z kanału Czybę, że z niego wystrzelił. No to karabinek rozłożony, rozkłada się go dosyć ciężko, dlatego że poprawiło się spasowanie po pokryciu wszystkich elementów cerakotem. No po prostu tolerancje się zmniejszają i karabinek jest sztywniej spasowany i przez to też jest go po prostu ciężej rozłożyć. Jest trochę brudny, ja przytarłem w nim suwadło i zamek, ale zobaczmy sobie nawet pomimo tego brudu, jak on wygląda w środku. Oczywiście przez pokrycie go tą farbą nie zobaczymy, jak on jest wykonany, czy są ślady obróbki narzędziowej, ale z tego, co Marcin mówił, nie. Po prostu nie. Kołek buffera jest osadzony prawidłowo, buffer się nie zużywa, w żaden sposób nie jest wytłuczony, spust typu mil-spec, z tym, co producent mówił, polerowany. No i wszystko inne pomalowane różową farbką, więc wiele tu nie zobaczymy. Jeśli chodzi o komorę zamkową, sytuacja podobna, tak? Wszystko pokryte różem, więc nic nie zobaczymy, no ale to jest kute, więc tu raczej nie będzie fuck-upów. Co mi się w tym karabinku nie podoba? No, trudno powiedzieć, że mi się to nie podoba. To jest tani karabinek, więc jest tani sposób mocowania łoża, tak? Rozcięcie, 2 śruby, 2 nakrętki, ściśnięte, osadzone tutaj jeszcze na nakrętce lufy pewnie są jakieś podcięcia albo coś takiego ustalającego, żeby to łoże się po prostu nie obracało. I to jest cała filozofia, tak? Ono jest zrobione całkiem sympatycznie, jest dobrze spasowane, nie ma żadnych uskoków, przeskoków. Jeśli już, to jakieś takie naprawdę pomijalne, ale raczej nie. Dość porządnie zrobiony karabinek z komorą spustową i zamkową z kutego aluminium. Suwadło wykonane całkiem spoko. Trochę je przetarłem, ale nie skupiałem się za bardzo. Minimalne ślady, jak się przyjrzycie, zwłaszcza tutaj w środku, to zobaczycie, że są takie minimalne ślady po obróbce narzędziowej. No i tu też je widać, tak? No nie jest to top of the top, ale z drugiej strony bez porównania lepiej niż jest to zrobione w Chińczyku. Te powierzchnie wszystkie, które współpracują, tam się ślizgają po tej komorze. To jest wszystko ładnie zrobione, nie ma żadnych ubytków w tych powierzchniach, jak to było na przykład w Chińczyku. Klucz gazowy zapunktowany tak, że raczej nie ma siły, żeby to się odkręciło. No całe suwadło, co ciekawe typu wojskowego, bo z długim ogonem, jest zrobione dość
przyzwoicie. Nawet powiedziałbym, że jest po prostu przyzwoite. Zamek. Oczywiście tak, ale popatrzymy sobie na tę powierzchnię prowadzącą zamka. Też fajnie zrobiona. No może tu są jakieś takie małe, widzicie, te takie plamki, ale ta powierzchnia prowadząca jest zrobiona nieźle. MPI, czyli zamek testowany na ciągłość struktur metodą nieinwazyjną, Rygle. Ten, który właśnie widzicie, leciutko na rogu jest sklepany. Ten tutaj. Od tyłu. Ale to leciutko. To jest 6000 strzałów ponad. Pozostałe... Poza tym jednym nic się nie dzieje. Tak, z przodu podobnie. I zobaczcie, one nawet nie mają bardzo mocno powycieranej powłoki. Na niektórych karabinkach ta powłoka po strzelaniu zużywa się w tempie błyskawicznym, a tutaj ta powłoka jest położona tak, że jest naprawdę całkiem spoko. Iglica, zwykła iglica od AR-a, trzpień sterujący, nie wykazuje nadmiernych objawów zużycia, poza tym, że jest oczywiście brudny. Zużywa się normalnie. Tak, zużywa się po prostu normalnie, tu się z tym nic nie dzieje. No i tyle, co tu dużo gadać. No mamy karabinek tani za 4000 zł. No po prostu pójdźmy na strzelnicę i zobaczmy, jak prosiaczek działa na ostrej. Już widzę, że chiński kudek bardzo lubi się z markowymi kudekami, bo się po prostu wypina. Oj, Marcin. Masz tretytki? Mam. Nie, wiesz co, to się w ogóle nie chce zatrzasnąć. Coś jest spartolone i te kulki się w ogóle nie zatrzaskują. Dobra. Chiński kudek. Tak, Marcin, działa świetnie. Zestaw naprawczy do chińskiego kudeka. Polska trytytka, chociaż może też być chińska, żeby było zabawniej. Przekładamy sobie tutaj. Naprawione. Chińszczyzna. Zniszczyłeś kwiatka. Że kwiatek tu był. Cześć, kwiatek. Na strzelnicy poligon. Przeładowany. Tu mamy jaki magazynek? Nie mamy żadnego. Dlaczego? 2, 4, 6, 8, 10. Czyli ten. Cyk, pyk. Timer zerujemy. No to lecimy. Bieda Operators Readiness Test na karabinie MU15 od Marcina z 3B. A później tradycyjnie strzelimy sobie dubleciki. Zobaczymy, jak to będzie biegać, a później znowu tradycyjnie pójdziemy na setkę. Na oś setkę, żeby było jasne. A, może najpierw mi się złożył. Partoliłem 19:03, czyli czasowo spoko. Lewo dół 2 z Glockami poszły, czyli niezaliczone. Jak on strzela? Niby on ma chyba ten spust mil-spekowy, ale po 6000 on się dotarł na tyle, że już nie czuć po nim do końca tej mil-spekowości. On pracuje już znacznie bardziej
normalnie, znaczy po ludzku. No, dużo płynniej niż normalny Mil-Spec i z mniejszym trochę oporem, no ale to 6000 strzałów, tak? Pamiętajcie, że spusty też nie są dożywotnie i spusty co jakiś czas trzeba wymieniać, tak? Myślę, że 10-12 tysięcy i można by skontrolować ten spust, czy on działa, czy nie będzie wymagał wymiany. Długi ten karabin jest, kurde. Dzida bojowa. Taka dzida trochę, no. Tak, powiedział człowiek, który kupił 16A4 z 20-calową lufą. No ale to nie do tego, tak? Poza tym AR. Ten celownik jest dziwaczny, bo to jest ten HUD, Head-Up Display, i jak się składam do niego normalnie, to ty Bartek też to zauważyłeś, nie? Że on na górze świeci mocniej niż na dole. Dopiero jak bardzo mocno, jak go widzę tak na samym dole okna, to wtedy jest równomierny. I ma maciupeńką kropeczkę. Na niskim ustawieniu tej kropki nie było widać, a No. z kolei podkręcony wyżej. To zaczyna ci tu świecić, tu jest bladziej i ta kropka jest taka, mimo że jest jaśniejsza, to na górze przytłumia te... Dobra, tam plus minus 6 metrów, strzelimy sobie 5 dublecików z karabinu Marcina. Teraz jest zaczuły, bo on teraz łapie chyba nawet klaśnięcia skubany. No ale trudno. Nie smokaj. Nie, teraz nie złapię, bo jest w trybie czuwania. Jeszcze nie złączony. Dobra, lecim, nie ma co gadać. Złapał tylko jeden strzał, 0,79. Za szybki split. Chyba jednak zwiększenie czułości wiele nie pomogło. Teraz znacznie lepiej. 0,83, znowu złapał tylko jeden strzał. Najpierw czerwony. Tu jest czerwony, Tak. potem zielony, tak? I oczywiście, tak wiadomo, czy jesteś gotów? Strzelec gotów? Gotów. Zero dziewięć, znowu tylko jeden. A postaraj się zbliżyć go bardziej do karabinu. Strzelec gotów? Tak? Znowu jeden. 0,85. Za szybki jestem na ten timer. O, to ja dałem dupy. Złapał jeden strzał. Nie załapało nam tych strzałów, ale tam było 0,80 coś, 0,9, czyli ten split tutaj, myślę, że w granicach 0,15, czyli ten dublet byłby 9. 1,9, 1,10 gdzieś, tak? I zobaczcie, ten jeden spieprzyłem, to był z pierwszej dwójki i tu jest pozostałe 8. Bardzo fajnie, naprawdę muszę przyznać, że ten karabinek pracuje bardzo sympatycznie, chociaż jest dzidą, a może właśnie dlatego, że jest dzidą. Pracuje tak fajnie. Nie mam zaklejek. Zakleję i strzelamy z przeniesieniem. Zwiększyłem czułość i jak robisz, że jestem za szybki, tak? Strach pomyśleć, co by było, jakby Mateusz używał tego timera, bo on by złapał pierwszy strzał i byłby koniec, tak? Dobrze, strzelamy z amerykańskiego karabinka poskładanego w Polsce, doposażonego w chiński szpej, pomalowanego cerakotem na różowo i należącego do Chibé. Strzelimy sobie pary dubletów z przeniesieniem, tak? Tu jest jakieś 5 metrów, do tej drugiej tarczy będzie 22 mniej więcej, tak? Czyli 6, 5, 6 i około 22. I strzelimy sobie pary dubletów. Ty złapał wszystkie, 2,55. Deflektor szanuje, Dlaczego? bo rzuca tak bardziej do przodu te A. te łyski. Czekaj, muszę sobie daszek jakoś trochę podnieść.
2,20 złapał wszystkie. Już wiem, dlaczego nie strzeliłem drugi raz. Jakoś dziwnie mi ten spust spracował. Niby jednooporowy, ale w pewnym momencie teraz też to poczułem, że tak jakby drugi opór się pojawił. 2,53 złapał wszystkie 4. Dwa 53 i ostatni. A. Dobra, zostawimy ten karabin, żeby go nie targać, bo jest ciepło. A czekaj, ostatni był. Aha, złapał mi kolej. To tu łapie klaskanie, a nie jest w stanie złapać drugiego strzału. Dobra, patrzymy. 2, 4, 6, 8, 10. To był z pierwszej dwójki. Uciekł mi trochę. Super, tak? Ładne skupienie przy dosyć szybkich strzałach. Teraz zobaczymy na te 22 metry. Ty no, 100% alfa. Nie. 2 uciekły. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ten to mistrz zupełny i jeden Charlie. Ale spoko. Fajnie to strzela. No 6000 ma nabiegane. Nie widać po nim, żeby... no tam te elementy wewnętrzne to widzieliście, jak one wyglądają. Ale jeżeli chodzi o pracę tego karabinka, no spust pracuje płynnie. Dzięki tym 6000 strzałów, myślę, oddanych. Dzida. Ja nie przypadam za takimi karabinkami. Wolę takie. Dla mnie optymalna długość lufy to jest... O, dzięki. To jest 12 cali. No mam tego M4 14,5, ale mam go tylko i uwielbiam ten karabin, ale mam go dlatego, że to jest regulaminowy karabin, karabinek armii amerykańskiej. Natomiast ten mój podstawowy PWS ma 11,85 cala, chyba mamy jakąś taką dziwaczną długość tej lufy. Ten jest długi. Co mogę powiedzieć poza tym? AR jak AR, no. Nie przemawia do mnie ten chiński chud. No ale co mam powiedzieć, tak? Karabin ma takiego właściciela, a nie innego. Cześć Marcin. Cześć Marcin. Fajny masz karabin, ładny kolor. Nie pokażę wam tego zdjęcia, ale jakbyście zobaczyli, w jakim ubranku Marcin kiedyś pobiegł w triatlonie. Oj, było grubo. To zaczynamy od dziadka. Tradycyjnie 2 strzały nagrasz, żeby nie zanudzać. Dobrze. Norma. I na 7 3 Fajna grupa. Ty, ja wiem. Kurna, przypomniało mi się. On mówił, że to jest spieprzone oznaczenie. Trzeba kręcić. Że Chińczyk pomylił, kurna, oznaczenie. Czyli mam go przekręcić 10 w górę. Oba oznaczenia są popieprzone. Czyli jak strzałka down i left, to jest up i right. Chiński celownik. Dzięki Marcin. Kuźwa po prostu. Dobra, fioki czerwone, 55. Fioki nieźle. Ten co w dół poszedł, to ja, no. Marcin strzelał też w trochę innych warunkach, bo on strzelał z dwójnogu, strzelał z większym powiększeniem, tu jest razy 3. Ten chiński celownik to jest wymysł pana Łąga i szatana. A pani Łąk. Tak, ladacznicy pani Łąk i szatana. Straszny, jest po prostu straszny, ale trudno, walczymy z tym co mamy.
Potencjał jest, no jest, jest. Ja jestem jeszcze dzisiaj dodatkowo pissed off, bo wczoraj mi wjechali w zderzak. Oczywiście się nikt nie przyznał, ale jest monitoring, tak? Nie zauważyłem. A kurna, jak wjeżdża, to cały tył samochodu u mnie idzie w górę. Wymiana zderzaka w Oplu po tym, co jeszcze go nie zdjęli. 6 koła. No to jadziem. To jest dziadek 4. 5 gdzieś poleciał nie wiadomo gdzie. No tak prawdopodobnie. Gdyby on był gdzieś tu, to uznałbym, że dziadek jest zupełnie spoko. Tu jest... No, następna była Norma. I Norma poszła tutaj. To jest Norma. T4 to jest 1,5 moa, mniej więcej, może trochę ponad. Cała grupa będzie miała około 2. GGG użyło się bardzo fajnie, bo GGG to jest to i jeden strzał z tych. T3 super. Tu około 3 moa, ale T3 było naprawdę świetne. Marcin strzelał z tego karabinu w granicach 1 moa, chyba nawet trochę poniżej, ale tak jak mówiłem wcześniej, dwójną luneta i teraz on ma nastrzelane między 6 a 7 tysięcy, a on strzelał tak na początku, więc pymycy to było to. Tak, no jak wpysk dał, leciutko ponad 1,5 moa, jakby tu jest mniej, tu jest więcej, troszeczkę ponad 1,5 moa. Ta grupa tych 6, to jest 5, przepraszam, to jest mniej więcej 1,5 moa. Ten jeden, to jest ten, co go pomyliłem i on powinien być tu. Dalej mamy Fioki 55. 4, super grupka poniżej 1,5 moa z jednym odskokiem, ale składam to raczej na mój karp. Marcin miał rację, Fioki 55, czerwona lata na tym karabinku, naprawdę super, ale wydaje mi się, że ta też będzie dobra. I tu mamy co? Tu są 2, 3, 4, 5. Fioki 62. 2 moa, mniej więcej. Winchester. To będzie jakieś 1,6 moa. Tego nie liczymy, bo był celowany tu. I Hornady. No i Hornady 1, 2, 3, 4, 5. Tu jest ze 3 moa spokojnie. No ale Hornady i Winchester to akurat latają tak se. Gdybyśmy uznali, że to jest mój ewidentny błąd, no to tu mamy troszeczkę ponad 1,6, 1,7 moa mniej więcej. Te dwa typy amunicji na większości karabinków latają słabo. Jak na Winchestera, ta grupa jest bardzo fajna. Jak na Hornady, gdyby nie to też jest całkiem spoko. Bo dotąd chyba na jednej sztuce to poleciało dobrze, a na drugiej to poleciało dobrze. Co na tym karabinie będzie dobrze strzelać? Powinno strzelać dobrze GGG. Na pewno będzie dobrze strzelać PMC. Na pewno dobrze będzie strzelać Fioki 55. Powinien dobrze strzelać Winchester i Hornady, ale Marcin miał rację. Fioki 55 bardzo fajnie, z jednym błędem. PMC, Winchester GGG. 62 nie, Norma raczej nie. Dziadek, pamiętasz jak jest z dziadkiem? Też na którymś strzelił taką grupę, że o Jezu, a na pozostałych po prostu rozpiździaj, tak, że trudno jest to zmierzyć. Więc, ale dziadek się już kończy i trzeba będzie kupić teraz SB. Kupimy 50 sztuk SB i będziemy porównywać z amunicją SB. Tyle analizowania wyników. Resztę zrobimy w kinie drogi pewnie. No i tyle z praktycznych rzeczy. EMU-15 w wersji lila róż od Marcina z kanału 3B, co zapewne widzicie po jego charakterystycznym logo. Karabinek kosztujący 4000 zł, trudno dostępny. Pierwsza partia 100 egzemplarzy, druga prawie rok później 300, rozchodząca się w ciągu 1-2 dni. Dziękuję, do widzenia, więcej nie ma, przynajmniej na razie. Mają ambitne plany magazynu zbrojenia, bo chcą też zrobić AR-10.
Mają już to w wersji z lufą 20-calową, czyli taki powiedzmy para DMR, podobno strzelający całkiem nieźle. Przyzwoicie wykonany karabinek, kosztujący 4000 zł. W przeciwieństwie, tylko że ma to, co mówiłem wcześniej, na deskach ma samonośną lufę i samonośne łoże, w przeciwieństwie do Chińczyka tańszego o 500 zł, który nie ma samonośnego łoża, samonośnej lufy i ma klasyczny żagielek. Jak strzela, widzieliście. Przy szybkim strzelaniu sprawuje się bardzo fajnie. Ten spuścik, on jest polerowany według słów wytwórcy. Z 6000 strzałów, no więc zdążył się też dotrzeć dodatkowo. Czteroszczelinowy tłumik płomienia założony przez Marcina. Nie wiem, czy on miał jakiś wpływ, raczej niewielki, sądząc po jego ustawieniu, to nie będzie miało dużego wpływu na zachowanie tego karabinka podczas strzelania, ale widzieliście, dubleciki i z małej odległości i z tym przeniesieniem celu wchodzą całkiem fajnie. Strzelanie precyzyjne, 1,5 moa da się z tego uzyskać bez najmniejszego problemu. Marcin na początku swojej przygody z tym karabinkiem robił lepsze wyniki, bo on tam schodził w okolice 1 moa, może jeśli dobrze pamiętam nawet trochę poniżej, no ale miał większą optykę, miał dwójnóg. Ja wczoraj dałem ciała, zapomniałem zabrać dwójnóg. Dodatkowo jeszcze byłem troszeczkę wkurzony z uwagi na stłuczkę, którą mi zafundowano na parkingu, więc trochę nie był mój dzień. Ale i tak udało się tam te 1,5 moa zrobić. Szkoda, że spartoliłem sprawę na tej grupie, ona była strzelona z czego? Z GGG, taka koniczynka 3 strzałów. Szkoda, że te 2 się rozleciały, bo byłoby naprawdę super. Ale karabinek ma potencjał. 4000 zł. Przyzwoicie wyposażony, bo na dzień dobry 3 elementy od Magpula. Co prawda tylko jednostronny selektor bezpiecznik, ale to jest detal. W standardzie jednostronna rękojeść przeładowania to też jest detal, można sobie wymienić. Łoże całkiem przyzwoite. To wszystko jest zrobione naprawdę przyzwoity karabinek. No. Naprawdę przyzwoity karabinek o bardzo przyzwoitych osiągach za bardzo rozsądne pieniądze. Czy ja bym go kupił? Nie, bo ja mam za dużo AR-ów, ale ja nie jestem adresatem tego typu karabinków. Ja wolę konstrukcję troszeczkę, szukam czego innego po prostu, tak? Moim podstawowym, 2 podstawowe karabinki, Grot i PWS. Cała reszta to już jest takie w pewnym sensie kolekcjonowanie, tak? No dobra, JP, ale JP jest typowo pod sport karabinkiem, no może w końcu zrobię o nim film, a cała reszta to już jest typowa kolekcja, tak? Więc podstawowy mój karabinek to jest tłokowiec, a nie gaziak, zresztą oba. Jeden z krótkim, drugi z długim skokiem tłoka. Więc ja bym go nie kupił. Nie kupiłbym go, bo nie jestem targetem, ale 4000 zł za porządnie zrobiony karabinek, mający bardzo fajne osiągi w strzelaniu i szybkim, i precyzyjnym. Dobrze zrobiony. Widzieliście zamek po 6000 ponad strzałów, ma tylko leciutkie sklepanie na jednym ryglu. Żadnych drastycznych oznak zużycia. On się zużywa w ogóle bardzo powoli, nawet jak na zwykłego AR-a. Chodzi nawet o wycieranie tych powłok zabezpieczających. To jest wszystko w nim naprawdę spoko zrobione. Trudno mi jest mówić o spasowaniu, bo on jest teraz spasowany na betonowo, tak, że żeby wyjąć kołki, to trzeba go tu w ogóle ścisnąć, ale to cerakota, tak. To pokrycie tą farbą zmniejszyło tolerancję i on po prostu jest teraz zabetonowany. Ogólnie bardzo porządnie zrobiony karabinek w bardzo rozsądnych pieniądzach. Ja bym go nie kupił, ale jeżeli ktoś zastanawia się nad tak zwanym pierwszym AR-em albo potrzebuje AR-a po prostu do ciurania, który będzie przy okazji porządnym karabinkiem, zdecydowanie tak. Wadą tego karabinka jest brak jego dostępności. Tak? Seria 100 karabinków, bach, 1,5 dnia nie ma. Seria 300 karabinków, 2 dni, bach, nie ma. Dziękuję. Kiedy będą następne? Wkrótce. Ta druga seria w ogóle była opóźniona, bo ona była zapowiadana w 4 miesiące, chyba do pół roku miała być po pierwszej serii, czyli powinna być jesienią ubiegłego roku, była wiosną tego. Kiedy będzie następna seria, nie wiadomo, no bo to wiadomo, tak, znaczy nie wiadomo. Po prostu chodzi o to, że wytwórca u nas musi pościągać odpowiednie ilości poszczególnych komponentów, złożyć to do kupy, przystrzelać, sprawdzić funkcjonowanie, no to wszystko zajmuje czas, tak? Że to się udało zmieścić w 4000, nie wiem ile oni na tym zarabiają. To jest dla mnie lekkie zaskoczenie, bo przy początkowych zapowiedziach, że te karabinki będą w cenie 4000,
coś mi się to kurde nie kleiło, no ale wyszło, tak? Wyszło bez dwóch zdań. Bardzo porządny karabinek, bardzo fajna baza do modyfikacji, czy wymiany gwizdka, czy jak ktoś będzie chciał fancy że to sobie zmieni. No standardowy AR, milspec, tylko że to jest ten milspec, umówmy się, cywilny w znakomitej większości, czyli trzyma wymiary. Bo milspec wojskowy to są jeszcze materiały, wykończenie, wykonanie itd., itd. Ale wymiarowo to jest milspec, więc nie ma tu żadnego problemu, żeby zastosować sobie części aftermarketowe. Przyzwoity karabin, 4000 zł. Moim zdaniem warto. Jeżeli będą dostępne, szukasz AR-a do tyrania, który Cię nie zawiedzie. A jak zawiedzie, to masz, nie miałem z nimi kontaktu, ale ludzie mówią, że podobno serwis magazynu uzbrojenia jest bardzo spoko, więc rozwiązują problemy ewentualne z tymi karabinkami prawie od ręki, a z tego co słyszę, generalnie jakichś drastycznych problemów z tym nie ma. To były jakieś chyba z łożem, ktoś miał problem, że ono było jakoś tam krzywo czy coś, jakieś detale były, ale to z tego co słyszałem, to zostało rozwiązane po prostu bardzo, bardzo szybko. Tyle. O prosiaczku, różowym karabinku Marcina z kanału 3B MU15. I kończąc, tradycyjne podziękowania za lajki, suby, komenty. Zachęta do lajkowania, subowania, komentowania, podawania tego dalej. Bardzo dziękuję patronom za wsparcie. Super robota. Zachęcam do wspierania kanału. Doceniam to bardzo. Trudno mi jest to wyrazić, ale uwierzcie, że doceniam. Tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się. Cześć.